Kłącze imbiru. Jagoda pomidora. Powiem wam, moi drodzy, że w okrytonasiennych dużo się dzieje i właśnie o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam na pierwszą część z 2 o okrytonasiennych. No przestań już gadać, Bielski, rozpoczynamy. Czy wiesz, że banan jest jagodą? A czy wiesz, że pomidor jest owocem? A czy wiesz, że wręczając koleżance kwiatek wręczasz tak naprawdę organ rozmnażania płciowego? Dużo się będzie działo. Organy roślinne i ich modyfikacja z dokładniejszym spojrzeniem na budowę kwiatu. Formy morfologiczne okrytonasiennych. Brzmi skomplikowanie, ale to w gruncie rzeczy podział na krzaki, drzewa a zresztą sami zobaczycie. Dalej będzie o rozmnażaniu wegetatywnym. Znów pozornie skomplikowana terminologia okaże się dość prosta do zrozumienia. Czy na tym zamkniemy temat okrytonasiennych? Ależ nie, bo już przy nagonasiennych wspominaliśmy o nasionach. Tym razem powiemy o nich dokładniej, przyjrzymy się też sposobom ich przenoszenia. No, będzie się działo. Okrytonasienne to bardzo ciekawa grupa roślin o największym znaczeniu dla człowieka i cóż, warto coś o nich wiedzieć. Zaczynamy! Okrytonasienne to grupa najbogatsza w gatunki i jednocześnie najbardziej zróżnicowana ze wszystkich innych roślin. Gdyby zadać sobie pytanie, dlaczego jest ich tak dużo, dlaczego mają takie rozmaite kształty, rozmiary, innymi słowy, czemu zawdzięczają tę różnorodność? Otóż są najdoskonalej przystosowane do życia na lądzie. Budowa kwiatu i nowy wynalazek, jakim są owoce, to prawdziwy game changer i to właśnie te cechy są współodpowiedzialne za ten gigantyczny, ewolucyjny sukces. 10 sekund na małą prywatę. Gdybyście mieli ochotę wesprzeć mój kanał, gdybyście mieli ochotę dać subskrybuj, dzwoneczki, komentarze, lajki, łapki, to zróbcie to, bo na pewno pomoże to w rozwoju tego projektu. Możecie również na Patronite postawić mi kawę, możecie kupić jeden z naszych produktów, ale wszystko to w linku w opisie. Dobra, wracamy do filmu. Na początku różnorodność morfologiczna. No i już ledwie zacząłeś gadać, a tu takie jakieś trudne słowa. Otóż morfologia to nauka biologiczna o budowie i kształtach organizmów. Zatem te magiczne formy morfologiczne roślin to po prostu drzewa. To są takie rośliny wieloletnie o zdrewniałym jednym głównym pędzie, zwanym pień. Dalej mamy krzewy, to też zdrewniałe i też wieloletnie, ale rozgałęziają się już od nasady, znaczy od dołu. Krzewinki to niskie krzewy do 60 cm i 4. grupa morfologiczna to tak zwane rośliny zielne, to te z niezdrewniałymi łodygami. I proszę bardzo, jeden z punktów podstawy programowej zrealizowany. Popatrzmy teraz na kwiat roślin okrytonasiennych. Oczywiście kwiaty u tej grupy są bardzo zróżnicowane, ale my tu popatrzymy na taki typowy, modelowy kwiat, który składa się z 2 części: okwiatu i tej części rozrodczej. Byłoby zbyt pięknie, gdybyśmy na tym skończyli. Okwiat, czyli okrywa kwiatowa, ma sens, nie bierze bezpośredniego udziału w rozmnażaniu. Stanowi ochronę dla tych części służących rozmnażaniu właśnie, a także pełni funkcje wabiące. Mamy więc płatki korony, dzięki różnorodnym kształtom i barwom przyciągają różne zwierzęta zapylające, a także działki kielicha, zielone, chroniące jeszcze na wczesnym etapie taki rozwijający się kwiat. Ale na przykład taki tulipan ma okwiat zupełnie niezróżnicowany na kielich i koronę. No a cóż to za te części służące rozmnażaniu płciowemu? Mamy słupek, który okrywa zalążek. Okrytonasienne nazywane są też okrytozalążkowymi. A w zalążku, wiadomo, siedzi sobie komórka jajowa. Zatem słupek
to organ rozrodczy żeński. Mamy też pręciki, organy rozrodcze męskie, które zawierają pyłek, a ten ma na celu dostać się na słupek innego osobnika i przekazać plemnik do komórki jajowej. Ot cała filozofia budowy kwiatu i rozmnażania. O tym jeszcze sobie powiemy. Nie wiem, czy dostrzegacie genialność tego rozwiązania. Pamiętacie jeszcze sosnę wśród nagonasiennych, jej wiatropylność, te kosmiczne ilości pyłku, który trzeba było produkować i wysyłać w świat, by mieć jakąkolwiek szansę na zapylenie. Przy takiej budowie kwiatu, jaką mamy tutaj przy okrytonasiennych, jest to rozwiązane dużo bardziej elegancko. Kwiat oprócz wcześniej wymienionych elementów ma wewnątrz też tak zwane miodniki. To są gruczoły wydzielające nektar, wodny roztwór cukrów, głównie glukozy i fruktozy. Oczywiście miodniki są dość głęboko ukryte, więc aby się do nich dostać, chętni na tę wydzielinę, na ten nektar muszą się nieźle nabuszować pośród pręcików. Pamiętacie? Pręciki produkują pyłek, dodajmy dość lepki pyłek. A chętne na ten nektar są najczęściej owady. Po zebraniu nektaru taka pszczoła leci na sąsiedni kwiat, cała oczywiście oblepiona opakowanymi w pyłek plemnikami, lądując na kolejnym kwiecie tego samego gatunku, znów buszując wewnątrz niego. Pyłek dostaje się na słupek, a dokładniej na górną część tego słupka, zwaną znamieniem słupka. W ten sposób rośliny, inwestując w coś słodkiego dla owadów, nie muszą produkować pyłku na tony, mają większą szansę na skuteczne zapylenie, bo owady lecą w bardzo konkretnym celu, w bardzo konkretne miejsce. Zdecydowanie mniej jest w tej strategii przypadku, a zatem większa szansa na skuteczne rozmnażanie. Wiecie, tak sobie myślę, że oglądając ten film, można dojść do wniosku, że rośliny okrytonasienne to tylko owadopylne. Otóż nie popadnijcie w taką pułapkę. Słuchajcie, okrytonasienne mają kwiaty bardzo różnorodne, ale owadopylność jest tutaj nowością, dlatego tak zwracam na nią uwagę. Wiatropylne są popularne drzewa, brzoza, bóg, ale także trawy na przykład, więc ta wiatropylność jest również powszechna wśród okrytonasiennych. Wprawdzie w nagonasiennych pojawiła się jedna welwitschia przedziwna. Przedziwny gatunek, faktycznie owadopylny, ale jest to absolutny wyjątek. W każdym razie mam nadzieję, że z okrytonasiennymi już jest jasne, że owadopylność jest tylko jednym ze sposobów przenoszenia pyłku, ale na tyle nowym i na tyle ciekawym, że właśnie dlatego zwracam na to szczególną uwagę. Dobra, lecimy dalej. No właśnie, jeśli przy rozmnażaniu jesteśmy, wyjaśnijmy sobie jeszcze coś innego. Otóż organy roślinne można podzielić na te wegetatywne, korzeń, łodyga i liść. To są te niezwiązane z rozmnażaniem płciowym, oraz organy generatywne związane z rozmnażaniem płciowym. No właśnie ten dopiero co poznany kwiat. Dlaczego o tym mówię? Bo za chwilę pojawi się termin taki jak rozmnażanie wegetatywne. Czekaj. Czyli mamy organy do rozmnażania i takie nie do rozmnażania, przy czym te nie do rozmnażania można wykorzystać do rozmnażania. Prawda, że piękne? Bo oto modyfikacje łodyg, jak na przykład kłącze imbiru czy bulwa ziemniaka, można śmiało wykorzystać do uzyskania nowych osobników. Bierzemy więc bulwę ziemniaka. Pamiętajmy, że bulwa, mimo że nie wygląda, jest faktycznie łodygą. Przekładamy ją do jakiegoś ciepłego, może być zacienionego miejsca i czekamy. Najpierw pojawią się oczka, z tych oczek zaczną wyrastać pędy, dzielimy wówczas bulwę na kilka części, wkładamy każdą część do doniczki z ziemią i oto zakładamy plantację ziemniaków. Moi drodzy, szybkie podsumowanie. Rośliny okrytonasienne mają nasiono okryte owocem. Nazywane są też okrytozalążkowymi, bo zalążek okryty jest słupkiem. Te rośliny mają kwiat
obupłciowy, to znaczy na jednym kwiecie są zarówno pręciki, jak i słupki. Do ochrony i w celu przywabienia owadów kwiaty zaopatrzone są w okwiat, czyli okrywę kwiatową, a ten składa się z kielicha i korony. Rozmnażanie wegetatywne to takie przy użyciu organów wegetatywnych, czyli łodygi, liści lub korzeni. No pięknie. Bardzo wam dziękuję. Byliście ze mną do samego końca, byliście bardzo wytrwali, ale to dopiero koniec części pierwszej. Część druga, gdzie powiemy sobie dokładniej o owocach, gdzie powiemy sobie o budowie nasiona, no dużo innych ciekawych rzeczy. Teraz już się właśnie kręci, zatem za parę dni, może za tydzień odcinek będzie już dla was. Tymczasem dobrego dnia, owocnej nauki i cóż, do następnego razu.